Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok! Inflacja w Niemczech blisko 50%. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ale na wstępie tego nagrania przypominam, że wszystkie wykresy, które zostały zaczerpnięte, które będą wykorzystywane w tym materiale, pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation 5 i z platformy Bloomberga. Szok, inflacja w Niemczech blisko 50%. Słowo szok jest adekwatne do tego, co się dzisiaj wydarzyło, czyli jakie poznaliśmy dane o inflacji producenckiej dla Niemiec, ponieważ jak widać na tym pierwszym wykresie, który pokazuje, jak ukształtowały się dane względem całej osi prognoz, okazało się, że dane pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli inflacja po prostu w Niemczech eksplodowała, zbliża się do 50%. To jest coś, czego się oczywiście rynek zupełnie nie spodziewał. Jest oczywiście najwyższa ta inflacja od Hitlera, od II wojny światowej. Nie było tak wysokiej inflacji producenckiej w Niemczech. No i oczywiście, co spowodowało taki silny wzrost? Zobaczmy, jak kształtowała się cena prądu w Niemczech. Jak widzimy na przestrzeni od 2015 roku ten wykres prądu, zwłaszcza w ostatnich 3 miesiącach, od czerwca, cena prądu w Niemczech skoczyła o 272%. Ostatnie 3 miesiące to jest właśnie eksplozja ceny prądu i to jest główny czynnik, który doprowadził do tego, że inflacja w Niemczech eksplodowała i jest bliska 50%, ta inflacja producencka. Ale należy wziąć także poprawkę i pamiętać o tym, że od końca sierpnia cena prądu w Niemczech spadła już o 46%. Następny wykres to wyraźnie pokazuje, czyli można wnioskować, że dane za wrzesień, które poznamy od 20 października, pokażą nam wyraźny spadek inflacji producenckiej w Niemczech. Już nie będzie ona bliska 50%, ale być może wróci ona do poziomów, które były notowane w lipcu bądź też w czerwcu. Zobaczymy oczywiście, czy tak się stanie, ponieważ bardzo pozytywną wiadomością dla inflacji producenckiej, dla jej przyszłości jest to, co się dzieje na surowcach, ponieważ na następnym wykresie widzimy, że od samego początku wojny te ceny najbardziej popularnych i najważniejszych surowców energetycznych i tych innych spadają, mają ujemną dynamikę stopy zwrotu od samego początku wybuchu tej wojny, czyli ten czynnik wywołany wzrostem cen może i powinien prowadzić do tego, że ta inflacja będzie w końcu wykręcała. I takie zjawisko obserwujemy w Polsce. Polska inflacja producencka sięgnęła poziomu 25,5%. Oczywiście była nieco wyższa niż zakładały prognozy, ale jak widzimy, jak inflacja zachowuje się w Polsce, ponieważ na tym następnym wykresie zrobiłem takie powiązanie, jak zachowuje się inflacja producencka w Niemczech i w Polsce i widzimy, że inflacja w Niemczech jest 2 razy wyższa od tej, która jest w Polsce praktycznie. Ale obserwujemy też inne zjawisko. Inflacja w Polsce ewidentnie tworzy już teraz swoje ekstremum, hamuje dość wyraźnie, a inflacja w Niemczech wystrzeliła w kosmos i jest bliska 50%. To jest zjawisko, które jest niezwykłe, bardzo rzadko się zdarza, ale fakt jest faktem, że inflacja w Niemczech jest prawie 2 razy wyższa niż inflacja w Polsce. Natomiast kiedy już przechodzimy do tych danych z Polski, ponieważ od dzisiaj o godzinie 10 także poznaliśmy serię bardzo ważnych danych makroekonomicznych, to widzimy, że należy oczywiście porównać inflację producencką do inflacji konsumenckiej. Tutaj widzimy te różnice. Moim zdaniem z tego wykresu najważniejszy wniosek jest taki, że jeżeli inflacja producencka zaczyna hamować, to także wyhamuje inflacja konsumencka. Jeżeli inflacja producencka zacznie spadać, to inflacja konsumencka także zacznie hamować i moim zdaniem takie zjawisko będziemy wkrótce obserwować. Dlatego jestem cały czas orędownikiem tezy o tym, że inflacja właśnie na naszych oczach tworzy swoje ekstremum i ona już nie będzie wyższa i teraz właśnie tworzymy jej apogeum. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Natomiast moim zdaniem najważniejsze dzisiejsze dane dla Polski były te o produkcji przemysłowej. Produkcja przemysłowa sięgnęła poziomu 10,9% i jak widzimy była ona wyższa od prognoz, chociaż nie było tutaj zaskoczenia. Natomiast moim zdaniem, co jest bardzo ważne i ciekawe, to na tym następnym wykresie widzimy, że produkcja przemysłowa w Polsce na całym swoim indeksie jest na poziomach 50% wyższej niż w 2015 roku. To jest oczywiście dobra wiadomość i potwierdza tezę, że teraz
przemysł jest takim motorem napędowym wzrostu gospodarczego, a Polska staje się fabryką Europy. To przemysł, zwłaszcza przemysł przetwórczy, wytwórczy, jest teraz tym, który daje największą kontrybucję do dynamiki wzrostu PKB. Ale teraz już przechodząc już bezpośrednio do tego moim zdaniem najważniejszego i najciekawszego zagadnienia, które się wiąże z tymi dzisiejszymi danymi o produkcji przemysłowej, to, że produkcja przemysłowa jako twarde dane makroekonomiczne pokazujące, co się naprawdę faktycznie dzieje w polskiej gospodarce, w polskim przetwórstwie, to co wychodzi z polskich fabryk, zupełnie jest różne z tymi odczytami, które publikowane są na wskaźnikach PMI. Jeszcze raz przypominam, PMI to są wskaźniki miękkie, to są ankiety, to są badania sentymentu wysyłane do menedżerów, którzy odpowiadają na pytanie, i ta różnica, rozbieżność między odczytami PMI, które są najgorsze od marca 2020 roku, a wskaźnikami dotyczącymi produkcji przemysłowej, sygnalizują jak na dłoni moim zdaniem wpływ wojny na percepcję odbiorców. I właśnie wojnę widać w tych danych o zaufaniu konsumenckich, danych o wskaźnikach PMI. To ci, którzy uczestniczą w tych badaniach, po prostu pokazują poprzez swoją zniekształconą percepcję to, co się może wydarzyć. Ta wojna odciska wielkie piętno na tych wskazaniach, dlatego też wskaźniki PMI są tak zaniżone, w Europie generalnie też są zaniżone, a produkcja przemysłowa, czyli to, co faktycznie wychodzi z fabryk, jest zupełnie odmienne, odwrotne od tego, co deklarują menadżerowie w tych badaniach statystycznych. Jeszcze raz przypominam, wskaźniki dotyczące PMI to są dane miękkie, ankiety, a wskaźnik dotyczący produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, danych dotyczących produkcji budowlano-montażowych to są dane twarde. To jest to, co faktycznie się dzieje w gospodarce. Więc moim zdaniem wydźwięk tych danych jest optymistyczny, dobry i moim zdaniem te dane sygnalizują, że spowolnienie gospodarcze w polskiej gospodarce, które teraz ma mieć miejsce, nie jest aż tak groźne, jak jeszcze wcześniej można było się spodziewać. Kolejne dane, które dzisiaj poznaliśmy i te już są słabe, to wynagrodzenia. Dynamika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 12,7 pokonała skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli dane są słabe, ale należy je oczywiście porównywać do tempa wzrostu inflacji, czyli wziąć tak zwane realne tempo wzrostu płac i widzimy, jak bardzo ono spada. Cały fundusz płac, łącznie z funduszem płac, jesteśmy już na ujemnej trajektorii, co oznacza bardzo złe wiadomości dla gospodarki, to, że tracimy siłę nabywczą jako Polacy i oczywiście może być to, jeżeli ten stan się utrzyma, może być to zarzewie do konfliktów społecznych, niepokojów społecznych i oczywiście do nawet zmiany politycznej, jeżeli ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach do wyborów w przyszłym roku. Dlatego będziemy bardzo ściśle monitorować to wydarzenie i oczywiście jest ono powiązane także z wojną. Nie należy pamiętać, nie należy utrzymywać w niepamięci to, że trwa wojna i konflikt zbrojny przenosi się oczywiście teraz na stopy procentowe, na inflację. Wojna jest po prostu tym, co sprawia teraz wielkie zmiany w światowej gospodarce. I na koniec były także dane o zatrudnieniu i okazało się z takich cząstkowych danych, które pojawiły się, to, że mamy najmniej zwolnień grupowych w lipcu od 2019 roku, od tych wydarzeń, które miały miejsce 2 lata temu, czyli generalnie rynek pracy cały czas się ma nieźle, dobrze i tutaj z rynku pracy nie płyną żadne negatywne sygnały świadczące o spowolnieniu gospodarczym, już nie daj Boże o recesji. Takie zjawiska nie występują gdyby posiłkować się wskazaniami, które płyną z danych makroekonomicznych. Także rynek polski powinien to zdyskontować, ale jak widzimy na tym, co się dzieje na polskich aktywach, polskie obligacje w ogóle się nie zmieniają, polska waluta euro złoty i dolar złoty cały czas jest na niezmienionych poziomach, a to jednoznacznie oznacza i wskazuje nam, że głównym wskaźnikiem i driverem tego, co się dzieje na polskich aktywach, nie są żadne polskie dane makroekonomiczne, żadna polityka, żadne wystąpienia bankierów centralnych i innych uczestników rynku, tylko zachowanie euro-dolara, globalne przepływy finansowe, które powodują albo wzrosty euro-dolara, albo spadki euro-dolara, czyli albo umocnienie amerykańskiej waluty, albo jej osłabienie. I w sytuacji, kiedy amerykański dolar się umacnia, to globalny kapitał z całego świata jest wysysany i trafia do amerykańskiego dolara, dlatego złoty jest słaby. Natomiast kiedy tylko doszłoby do wzrostów euro-dolara, to oczywiście byłby to sygnał, że Wall Street
odpływa z Wall Street kapitał i ten kapitał szuka na całym świecie stopy zwrotu, a polskie aktywa wydają się być jednymi z najlepszych, idealnych, wręcz polskie obligacje, wręcz idealne do tego, żeby szukać tutaj stopy zwrotu. Więc jeżeli tylko jutro po Fedzie, bo Fed jest w tym tygodniu najważniejszy, jeżeli jutro po Fedzie euro-dolar pójdzie w górę, to zobaczycie, drodzy Państwo, że złoty się umocni, polskie obligacje pójdą w górę i być może nawet giełda zacznie na tym zyskiwać. Ale jeżeli jutro po Fedzie euro-dolar pójdzie w dół, przełamie wsparcia, ważne poziomy, to oczywiście złoty się dalej będzie osłabiał, polskie obligacje raczej będą sprzedawane i być może giełda papierów wartościowych w Polsce także spadnie. Na razie giełda papierów wartościowych zachowuje się bardzo dobrze, znowu bronimy poziomu 1500 punktów. Sytuacja krótkoterminowa techniczna nawet faworyzuje krótkoterminowe scenariusze prowzrostowe, więc jestem bardzo zaskoczony mile. No ewidentnie tutaj rynek przestrzelił z dyskontowaniem słabości wynikających ze wskaźników PMI. Jeszcze raz przypominam, miękkie dane ankiety względem tych prawdziwych wyników gospodarczych. Produkcja przemysłowa była lepsza od prognoz, no i oczywiście część inwestorów pewnie na podstawie tych danych wraca na rynek ryzyka. Warszawska giełda spośród wszystkich najbardziej płynnych aktywów jest najbardziej narażona na ryzyko, związana z ryzykiem, stąd też takie powiązania. No i teraz przejdźmy do światowych aktywów. Jeszcze raz przypominam, w tym tygodniu najważniejsze wydarzenie to jest jutrzejszy Fed o godzinie 20 i wszystko jest podporządkowane właśnie temu wydarzeniu. Przede wszystkim amerykańskie obligacje, ale ja jestem bardzo zaskoczony, że one cały czas jednak spadają na cenach. Ten wykres pokazuje, że ceny spadają, czyli rentowności rosną i znowu podczas sesji europejskiej wychodzimy na poziom 3,50% na rentowności, więc teoretycznie to jest bardzo zła wiadomość dla ryzyka. Może się powtórzyć wczorajszy schemat zachowania indeksów giełdowych. Jestem ciekawy, czy tak będzie. Nie ma spokoju przed wydarzeniem, jakim jest jutrzejszy Fed. Widzimy na następnym wykresie, że wskaźnik dotyczący zmienności obligacji na całym świecie pokazuje bardzo dużą ją teraz zmienność. Generalnie wydawałoby się, że obligacje wiążą się z małym ryzykiem, bardzo ograniczonym ryzykiem, a tutaj widzimy, zmienność jest bardzo duża i w ostatnim czasie spekulacja na obligacjach jest duża, tutaj te wahania są duże, no i oczywiście wymyka się to troszeczkę z definicji, która mówi o tym, że inwestowanie w obligacje wiąże się z małym, ograniczonym albo w ogóle nie wiąże się z ryzykiem. Ten wykres zupełnie tego nie potwierdza, zmienność w ostatnim czasie jest bardzo duża i nawet daytraderzy mogą się z tego cieszyć. Na niemieckich obligacjach jest podobnie, wyrównujemy te minima z okolic przełomu wiosny i lata tego roku, czyli jutrzejsza sesja będzie decydującą. Albo przełamujemy te poziomy i naprawdę dyskontujemy kolejną falę wzrostów stóp procentowych, to będzie zła wiadomość dla ryzyka, albo oczywiście gramy na podwójne dno, czyli na podwójny szczyt na rentowności, a w takiej sytuacji będzie to bardzo pozytywna wiadomość dla ryzyka. I teraz, jak wiemy, że stopy procentowe te rynkowe dyskontują przyszłe podwyżki stóp procentowych, a podwyżki to jest efekt inflacji, a inflacja to jest wynik wojny, to zobaczmy, jakie są oczekiwania inflacyjne. Na następnym wykresie widzimy, że te oczekiwania inflacyjne spadają. To jest bardzo ważna wiadomość. Oczekiwania inflacyjne spadają. Nie inwestorzy, którzy dyskontują własnymi pieniędzmi przyszłą inflację, nie wierzą w to, że inflacja pójdzie w górę. Raczej obstawiają, że pójdzie w dół. Na następnym wykresie, do którego będę wracał, widzimy korelację między rzeczywistymi stopami procentowymi a złotem. I widzimy tutaj bardzo wyraźnie, jeżeli te realne stopy procentowe wyraźnie idą w górę, to w takiej sytuacji występuje presja na to, żeby pozbywać się ceny złota. Ta korelacja jest bardzo dobrze widoczna z tymi realnymi stopami procentowymi i to ma duże znaczenie. Na następnym wykresie widzimy już bezpośrednio, jak zachowują się te realne stopy procentowe. I w tym wypadku zastrzeżenie, taka akademicka wiadomość. W polskim internecie bardzo często mylnie podaje się informacje, że takie rzeczywiste stopy procentowe oznaczają stopa procentowa dzisiaj minus inflacja, która się pokazuje. To jest błędna interpretacja. Inflacja, która się teraz pokazuje, dotyczy okresu sprzed roku, a nie dotyczy tego, co się wydarzy w przyszłości. Właśnie, nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości inflacja, dlatego inwestorzy dyskontują to poprzez różnego rodzaju modele, swoje schematy, wyznaczają, jaka może być rzeczywista inflacja w przyszłym roku i na tej podstawie
dokonują transakcji, więc takie prawdziwe, realne stopy procentowe to jest przyszła inflacja za rok minus obecne stopy procentowe. I to jest prawdziwa, realna, namacalna i właściwa metoda wyznaczania realnych stóp procentowych. I widzimy, że te stopy procentowe idą w górę. To oznacza, że stopy procentowe, te nominalne, będą wysoko, albo też, że inflacja w przyszłym roku znacząco spadnie. Inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają taki scenariusz, że inflacja będzie spadać na przestrzeni następnego roku, 2 lat, 3 lat, bo widzimy, ten wykres pokazuje, jak do różnych interwałów odnoszą się te realne, rzeczywiste stopy procentowe. I teraz następny wykres, który pokazuje, że oczekiwania inflacyjne spadają, jest związany z zachowaniem globalnych cen surowców. Widzimy to jak na dłoni, powiązania. Inwestorzy obstawiają także, że globalne ceny zaczną spadać i procesy inflacyjne będą się także zmniejszać. I następny znalazłem dla Państwa ciekawy wykres, pokazujący, jak znowu inwestorzy własnymi pieniędzmi, a tu wchodzą w grę miliony i miliardy dolarów, euro, funtów brytyjskich, obstawiają ubezpieczenia przed inflacją, że inflacja będzie utrzymywała się nad poziomem 3%. I widzimy tutaj na tym wykresie, że te ubezpieczenia przed tym, że inflacja będzie wyższa niż 3%, spadają do poziomów najniższych od roku, od 4 kwartału 2021 roku. Czyli jeszcze raz wniosek jest taki, że inwestorzy własnymi pieniędzmi wierzą w to, że inflacja będzie w następnym roku spadać, że problemy inflacyjne są już za nami i że ten problem będzie powoli zanikał, a im bliżej przełomu tego roku i przyszłego, na początku przyszłego roku ta dynamika będzie jeszcze silniejsza. To, że te ubezpieczenia, ich cena jest najniższa od końcówki 2021 roku, jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ten wykres moim zdaniem warto sobie zapamiętać. No i oczywiście na następnym wykresie, ponieważ już wcześniej pokazałem, jaka jest zależność między rzeczywistymi stopami procentowymi a ceną złota, historycznie ta korelacja jest ujemna, bardzo wyraźnie ją tutaj dobitnie widać, to w takiej sytuacji obserwujemy także, że na podstawie wyceny inflacyjnej można śmiało orzec, że cena złota jest przewartościowana, że cena złota jest droga, że złoto jest drogie relatywnie do swojej średniej wieloletniej. Ten wykres to bardzo dobitnie pokazuje i oczywiście teraz już przechodzimy już do samego złota i widzimy tutaj formację szczytową. Formacja szczytowa o dwuletniej charakterystyce, ona jest bardzo podobna do tej, która miała miejsce 10 lat temu. Pamiętamy, co się później działo. Mieliśmy 2-3-letni impuls spadkowy, który był na początku nawet dynamiczny i bardzo prawdopodobnie może być też w tym roku, jeżeli rzeczywiście te realne stopy procentowe pójdą w górę, czyli będzie presja na to, żeby pozbywać się złota, bo w takiej sytuacji złoto jest zbędnym, niepotrzebnym aktywem, które nie daje żadnych odsetek, jest zbędną, zawali drogą we własnym portfelu inwestorów, którzy mają duże kapitału. W takiej sytuacji warto się go pozbywać i inwestować w obligacje, ponieważ jeszcze raz przypomnę, to, że cena złota spada, wynika właśnie z tego, że inwestorzy, którzy mają dwie alternatywy, albo obligacje, albo złoto, wybierają obligacje, ponieważ obligacje płacą odsetki, a złoto nie płaci żadnych odsetek. Jeszcze trzeba, jak ma się je fizycznie, płacić za jego utrzymywanie w różnych skarbcach, sejfach itd., więc ludzie pozbywają się w takiej sytuacji złota. Teraz ropa naftowa, tutaj niewiele się dzieje. Na razie cały czas utrzymujemy się w okolicach tych poziomów, które były widoczne od kilku dni, czyli czekamy na to, co się jutro wydarzy. No i przejdźmy teraz już do euro-dolara, który dzisiaj prawdopodobnie także będzie spokojnie czekał na jutrzejszy FED o godzinie 20 czasu europejskiego. Natomiast z ciekawostek widać wyraźnie, że rynek tutaj opcji, rynek instrumentów pochodnych sygnalizuje, że jest coraz mniejsze nastawienie do długich pozycji na dolarze przed Fedem, a to jest dobra wiadomość dla tych, którzy jednak liczą na to, że jutro po Fedzie euro-dolar pójdzie dynamicznie w górę niż pójdzie w dół. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Bardzo małą zmienność obserwujemy także na Bitcoinie, więc być może dzisiejsza sesja na indeksie S&P także będzie spokojna. Natomiast to, że rentowności idą cały czas do góry, czyli ceny amerykańskich obligacji spadają, moim zdaniem daje paliwo ku temu, żeby część inwestorów jednak zakładała dalsze spadki, nawrót do tendencji spadkowej, którą obserwowaliśmy wczoraj na początku sesji amerykańskiej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na następnym wykresie
widzimy, jak zachował się indeks Nasdaq w ostatnich miesiącach na podstawie długości kolejnych fal spadkowych. I okazywało się, że długości kolejnych fal spadkowych wynosiło około 22-27%. Ostatni spadek, który teraz obserwujemy, ma długość 12%. To oznacza, że gdyby te długości fal się miały zgadzać, to indeks Nasdaq powinien spaść w okolice 10 400 do 10 600 punktów. W takiej sytuacji ten schemat zostałby zachowany. Czy tak się stanie? Oczywiście wiele moim zdaniem zależy od tych obligacji, ponieważ jeżeli rzeczywiście one pójdą w górę, to relatywnie mocniej sprzedawane będą te spółki growth, czyli te spółki z indeksu technologicznego Nasdaq, niż spółki value, które generalnie są skupione w indeksie S&P, więc moim zdaniem bardziej narażone na spadki są spółki z tego indeksu Nasdaq niż spółki z indeksu S&P. Dzisiejsza sesja w Niemczech jest bardzo spokojna, tutaj niewiele się dzieje i na koniec bardzo ciekawy wykres pokazujący, jak bardzo teraz europejskie spółki są tanie w porównaniu do tych spółek amerykańskich. Europa generalnie jest tania, jest coraz tańsza. Widzimy tą tendencję, która utrzymuje się na rynku już praktycznie 7 lat i z miesiąca na miesiąc, kwartału na kwartał relatywnie europejskie spółki są tańsze. Być może wkrótce będzie to przedmiotem przejęć i fuzji, ponieważ wygląda na to, że europejskie spółki mogą być wyśmienitym celem inwestycyjnym do wrogich przejęć, akwizycji, różnego rodzaju tego typu przekształceń przedsiębiorstw. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.